Dzień dobry, nazywam się Patrycja Zgądek i przeprowadzę Państwu dzisiaj szkolenie z laboratoriów cyfrowych. Opowiem o tym, czym są takie laboratoria, dlaczego moim zdaniem warto z nich korzystać podczas lekcji oraz przybliżę Państwu jedną z takich platform, jaką jest platforma edukacyjna Einstein. Opowiem, jak to wygląda i jak korzystać z oprogramowania, które pomaga nam przeprowadzać eksperymenty. Również na wstępie chciałabym Państwu powiedzieć, że w okienku czatu, które Państwo przed sobą widzą w prawym dolnym rogu, pojawi się ankieta, do której wypełnienia zachęcam. Oczywiście jeszcze pod koniec webinaru przypomnę o wypełnieniu tej ankiety. Pomoże nam ona lepiej w przyszłości przygotowywać się do takich spotkań z Państwem oraz przygotowywać tematy, które Państwa interesują. Dlatego szczerze polecam wypełnić tą króciutką ankietę, nie zabierze ona więcej niż 5 minut. Również w tym okienku czatu mogą Państwo zadawać pytania, na które będę Państwu w czasie trwania tego szkolenia odpowiadać. I tak jak już mówiłam, podczas tego szkolenia zajmiemy się 3 częściami. Każda będzie wymagała innych narzędzi, także będą Państwo widzieli na swoich ekranach zarówno prezentację, jak i będę poprzez kamerę przedstawiała Państwu produkt, jakim jest Tablet Plus 3 i również będę Państwu udostępniać ekran tego tabletu, na którym będą się pokazywać eksperymenty, czy będę poszczególne części tego oprogramowania i wyglądu tego oprogramowania omawiać. Tak, żeby była jasność, żeby Państwo widzieli, jak to działa i z jakimi funkcjami oprogramowania Państwo będą mieć do czynienia, jeśli się zdecydują właśnie na tą platformę i będą pracować, bądź już pracują na tych właśnie urządzeniach. Więc zaczynając, rozpocznę od prezentacji, więc za sekundkę na Państwa monitorach pojawi się pierwszy slajd i rozpocznę od jego omawiania. Tak jak mówiłam, teraz widzimy prezentację i chciałabym odpowiedzieć w tym pierwszym slajdzie na pytanie, czym są tak naprawdę laboratoria cyfrowe. Laboratoria cyfrowe w większości składają się z urządzeń pomiarowych, tak zwanych datalogerów, oprogramowania, które zbiera dane, które pozyskało od czujników. Zdarza się tak, że to oprogramowanie jest już preinstalowane na tych datalogerach, bądź możemy je pobrać sami na nasze urządzenia mobilne typu tablet bądź komputer, czy też telefon komórkowy, jeśli dataloger nie posiada takiego oprogramowania bądź nie posiada własnej pamięci. Zdarza się również, że urządzenie pomiarowe, czyli ten dataloger, jest wbudowany jakby w czujnik. Wtedy czujnik bezpośrednio wysyła nam dane do oprogramowania, które mamy zainstalowane na naszym telefonie, tablecie bądź komputerze. Tego typu rozwiązania są droższe, ponieważ w każdy z czujników musi być wbudowany taki dataloger, czyli urządzenie, które pozwala te zebrane dane przenieść dalej do oprogramowania. Nasz system, nasza platforma, czy platforma Einstein składa się właśnie z tych 3 części, czyli urządzenia pomiarowego, oprogramowania oraz czujników i przyjrzymy się nim bliżej w kolejnej części prezentacji. Przechodząc dalej, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego warto korzystać właśnie z takich narzędzi w pracy codziennej, podczas nauki z dziećmi, czy podczas zajęć dodatkowych. Urządzenia takie wpisują się idealnie w ideologię STEAM i STEM. Uczą dzieci samodzielnie myśleć, wykonywać samodzielnie doświadczenia, polecenia, uczyć się na błędach. I jest to częścią nauczania aktywnego, które, jak pokażą badania na następnych slajdach, jest jedną z najlepszych form przekazywania wiedzy dzieciom. Dodatkowo, o czym też się Państwo przekonają w najbliższych minutach tego spotkania, jest to kompletna platforma, dzięki której przygotowanie się do zajęć nie zajmuje więcej niż kilka tak naprawdę minut i nie trzeba się tak naprawdę zastanawiać, co tym dzieciakom
przedstawić, ponieważ rozwiązanie to jest kompletne i daje nauczycielowi możliwość przygotowania się w bardzo krótkim czasie do ciekawych zajęć. Teraz rozwinę te 4 punkty, które moim zdaniem są najważniejsze. I zaczynając od pierwszego, warto sobie powiedzieć, czym tak naprawdę jest STEM albo STEAM. Jest to akronim angielskich słów nauka, technologia, inżynieria i matematyka. Jeśli dodamy tam sztukę, mamy wtedy STEAM, ponieważ dochodzi ta literka A. Jest to sposób nauczania dzieci, który łączy kilka przedmiotów, zagadnień w jedno. Czyli nie uczymy stricte dzieci matematyki czy fizyki, jednak uczymy dzieci inżynierii i technologii. Przykładem nauczania fizyki może być zbudowanie rakiety na podciśnienie, gdzie wlewamy do niej wodę i pompując powietrze ona nam odleci. Dzieciaki wtedy, bawiąc się tak naprawdę i tworząc tą rakietę, która jest tą kreatywną częścią artystyczną takiego doświadczenia, poznają również zasady działania fizyki czy otaczającego nas świata. Jest to bardzo popularna metoda nauczania, ponieważ jak pokazują badania, coraz więcej osób będzie miało pracę związaną właśnie z umiejętnościami z tego zakresu. Wspomniałam już o tym, że w przyszłości nasze dzieciaki będą miały pracę związaną z kompetencjami STEAM. Na slajdzie, który Państwo teraz widzą, wybrałam kilkanaście różnych zawodów, które będą miały największe znaczenie w przyszłym rynku. Jednak należy pamiętać o tym, że większość 13-latków i młodszych nawet dzieci w przyszłości będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie wymyśliliśmy, czyli nie ma ich na tej liście. Jedyne co wiemy, to właśnie, że będą związane one z umiejętnościami z zakresu STEAM, że będą to zawody przyszłości, będą one związane również z danymi, z analityką, jednak tak naprawdę nie mamy dla nich nazw, bo nie mamy tak naprawdę zakresu kompetencji przyszłych pracowników. Więc teraz już musimy przygotować te dzieciaki w taką stronę i w taki sposób, żeby w przyszłości znalazły pracę w zawodach, które będą na rynku pracy, bo chcemy zapewnić im dobrą przyszłość i żeby to ich życie było jak najlepsze. Jak widać, większość z tych zawodów jest związanych z opracowywaniem danych, z czytaniem danych i z umiejętnością ich poprawnej interpretacji. Co pokazują badania, do 2027 roku liczba stanowisk pracy związanych właśnie z tymi kompetencjami, o których mówiłam, wzrośnie o 13%. Więc tak naprawdę zostało nam 7 lat, czyli młodzi ludzie, którzy wchodzą teraz na rynek pracy, już powinni się przekwalifikowywać i poszerzać kompetencje z zakresu STEAM-u. Kolejne badania, które dla Państwa przygotowałam, dotyczą uczniów i tego, czy ci uczniowie wykonują na lekcjach doświadczenia. Ze stwierdzeniem nigdy nie wykonywałem doświadczeń w laboratorium. W Polsce zgodziło się ponad 60% uczniów, natomiast w Stanach jest to 32%, więc ta przepaść jest naprawdę ogromna, a jest to o tyle ważne, że właśnie wykonywanie doświadczeń przygotowuje dzieciaki do tego, żeby samodzielnie pozyskiwać dane, umieć je zinterpretować, czy szukać błędów w postępowaniu, które wykonywali. Bo jak wiemy, wykonywanie doświadczeń czy badań nie zawsze przynosi nam oczekiwane rezultaty i często trzeba powtórzyć kilka prób, żeby otrzymać wiarygodne wyniki. Jeśli dzieci tego nie robią, nie nabywają po prostu tych umiejętności, bo to są umiejętności, które można nabyć jedynie w sposób praktyczny. Przechodząc do kolejnych badań, tym razem z naszego polskiego podwórka, Centrum Nauki Kopernik sprawdziło, jakie metody nauczania najlepiej sprawdzają się w szkole. I najlepszymi metodami są to metody aktywne. Między innymi też samodzielne doświadczanie, analiza czy wykonywanie eksperymentów i dochodzenie do własnych wniosków. Dodatkowo Centrum Nauki Kopernik sprawdziło, z jakich pomocy dydaktycznych korzysta się w szkole
i widzimy tutaj ogromną przewagę pomocy papierowych, dydaktycznych nad wszystkimi innymi możliwościami, jakie w szkole mamy, czy jakie możemy zaproponować dzieciom. O czym to świadczy? To świadczy, że nie kształcimy dzieci naszych efektywnie, że są lepsze metody przekazywania wiedzy, które łatwiej nauczyłyby naszych dzieci potrzebnych kompetencji, czy przekazały tą wiedzę w szybszy i prostszy sposób. Dlatego też warto korzystać z narzędzi, które proponuje nam rynek, które obecnie są opracowane, które obecnie działają i które pomagają nam zaktywizować nasze dzieciaczki, żeby samodzielnie mogły przeprowadzać te doświadczenia, żeby mogły samodzielnie wyciągać wnioski i umiały się odnaleźć również dzięki temu na rynku pracy, który pojawi się za kilka lat. Tutaj przechodzimy do laboratoriów cyfrowych Einstein oraz ogólnie do platform, które pomagają nam w aktywnym nauczaniu. I teraz pytanie, czy korzystanie z takich platform, z takich urządzeń jest trudne? Moim zdaniem nie jest trudne, ponieważ te urządzenia są coraz bardziej doskonałe, są intuicyjne w obsłudze, więc każdy powinien sobie z nim poradzić. Ważne jest też to, że dzieci będą zdecydowanie lepiej sobie radzić niż dorośli, ponieważ one urodziły się już z tabletem w ręce, ze smartfonem. Obsługa tabletu czy elektronicznych urządzeń nie jest im nieznana. Dorośli, wiadomo, będąc dziećmi, nie mieli możliwości korzystania z takich urządzeń i często też w domu raczej nie korzystają z tego typu urządzeń, ponieważ nie jest im to znane. Jednak są to na tyle proste i intuicyjne w obsłudze urządzenia, że każdy z nas i każdy z nauczycieli sobie z nimi poradzi. Wszystkie interfejsy czy oprogramowania zostały uproszczone, tak żeby były one intuicyjne, żeby fajnie się z nich korzystało i żeby dzieciaki miały z tego frajdę, a nauczyciel skuteczne narzędzie do nauki tych dzieci i również narzędzie, które pomoże mu w pracy. Bo tak jak pokażę, dzięki tabletom Einsteina można wykonywać również wiele obliczeń w mgnieniu oka. Tak naprawdę naciskając 2 przyciski mamy odpowiedź, czy mamy gotowe wyliczenia, czy gotowe liczby, które możemy podstawić do wzoru i udowodnić dzieciakom, że dany proces, czy fizyczny, czy chemiczny zachodzi i otrzymujemy wiarygodne wyniki. Przejdźmy jeszcze na chwilę do prezentacji. Opowiem teraz o platformie edukacyjnej Einstein. Mówię tutaj o platformie, ponieważ mamy tutaj połączone ze sobą nie tylko urządzenie z czujnikami i z aplikacją, która te dane nam interpretuje, ale mamy tutaj również dostępne podręczniki dla nauczycieli, w których są opisane eksperymenty z różnych przedmiotów i z różnych zagadnień. O podręcznikach powiem więcej na koniec mojej prezentacji, a teraz przejdźmy do urządzeń, z którymi możemy się spotkać, mówiąc o Einstein. Mamy do wyboru bądź Tablet Plus 3, bądź Einstein LabMate. Są to 2 inne urządzenia. Obydwa są datalogerami i obydwa służą do tego, żeby pobierać dane z czujników. Jednak są zauważalne różnice między jednym a drugim urządzeniem. Mówiąc o LabMate, trzeba wspomnieć, że jego charakterystyczną cechą jest bardzo wytrzymała bateria. Możemy przeprowadzać eksperymenty przez 24 godziny nie ładując tego urządzenia. Posiada 6 wbudowanych czujników, czyli już zakupując takie urządzenie mamy możliwość korzystania z laboratorium, więc możemy mierzyć światło, możemy mierzyć UV. Posiada to urządzenie wbudowany czytnik tętna i tych pomiarów możemy dokonywać. To urządzenie nie ma w pamięci wbudowanej, dlatego dane odczytywane z czujników są przesyłane dalej. Należy więc posiadać bądź telefon komórkowy, bądź tablet, bądź również komputer, na których to platformach są zainstalowane aplikacje, które pozwolą nam te dane zinterpretować. To, w jaki sposób pobrać taką aplikację, również za chwilkę wytłumaczę. Na razie skupmy się na urządzeniach. Do tego urządzenia można podpiąć dodatkowe 4 czujniki, natomiast dzięki splitterowi możemy podwoić ich ilość.
Drugim urządzeniem, które możemy nabić, jest tablet plus 3 i przy tym urządzeniu chciałabym się dłużej zatrzymać. Część funkcjonalności posiada takich samych jak LabMate, o czym też Państwu powiem. Przełączę się na kamerę, by móc Państwu pokazać to urządzenie w całej okazałości. Więc tak wygląda nasz tablet, to jest tył tego tabletu. Obudowa jest metalowa. Przodu standardowy wyświetlacz dotykowy jak w każdym tablecie. I rozpoczynając od prawej strony, omówię teraz przyciski, jakie się na nim znajdują oraz sposób włączenia, wyłączenia tego urządzenia. Po pierwsze, z prawej strony mamy dwa przyciski, które odpowiadają za głośność. Przycisk, który jest u góry, powoduje wzrost głośności. Przycisk, który jest na dole, powoduje ściszenie tej głośności. To jest zarówno przy aplikacjach, przy powiadomieniach, więc jeżeli oglądamy film, możemy tymi guzikami sterować, podgłośnić bądź przyciszyć. Tak samo powiadomienia, aplikacje możemy zwiększyć bądź zmniejszyć czy zmniejszyć ich głośność za pomocą tych dwóch przycisków. U góry, po prawej stronie, znajduje się przycisk, który pozwala nam na włączenie urządzenia. Przytrzymując go kilka sekund, uruchamiamy urządzenie. Jeżeli uruchomione jest urządzenie i przytrzymamy znów ten przycisk kilka sekund, pojawi nam się okno, czy chcemy ten tablet wyłączyć, czy uruchomić ponownie, czyli standardowo jak w każdym tablecie. Następnie rzecz, która wyróżnia ten tablet od takich standardowych tabletów, są to wejścia na czujniki. Są to 4 wejścia zlokalizowane tuż przy włączniku. Jest to podobnie jak w LabMate. Mamy 4 wejścia. Powiedziałam, że dzięki odpowiedniej przejściówce czy odpowiedniemu splitterowi możemy ilość tych czujników podwoić. I już Państwu pokazuję, na jakiej zasadzie to działa. Mamy taką przejścióweczkę, taki splitter, który rozgałęzia nam jedno wejście tak naprawdę na 2. Żeby skorzystać z takiego splittera, musimy go podłączyć do naszego tabletu za pomocą kabla, za pomocą którego też kabla podłączamy zewnętrzne czujniki. Podłączenie jest proste. Z jednej strony kabel wkładamy do splittera, z drugiej strony do wybranego wejścia, te, które chcemy podwoić. Nie ma to większego znaczenia, czy to będzie 1, 2, 3 czy 4. Zawsze będzie to działało tak samo. I teraz w tym momencie do tego splittera możemy podłączyć 2 dodatkowe zewnętrzne czujniki. I by teraz to Państwu pokazać, podłączę jeden z czujników, który mam przygotowany. Jest to czujnik temperatury. I prosta rzecz, zaraz do tabletu podłączamy to do tego splittera. Z drugiej strony możemy podłączyć kolejny czujnik, co też uczynię. I dzięki temu w jednym wejściu mamy podłączone 2 zewnętrzne czujniki. Oczywiście takich splitterów możemy mieć więcej, a dokładnie tyle, ile mamy wejść w tablecie, czyli 4. Więc dzięki 4 splitterom, posiadając tablet, możemy podłączyć 8 zewnętrznych dodatkowych czujników. Tak samo w przypadku LabMate'a 2, gdzie również są 4 wejścia i dzięki użyciu 4 dodatkowych splitterów mamy możliwość podłączenia 8 dodatkowych zewnętrznych czujników. Wracając do budowy tableta i tego, jak on wygląda zewnętrznie, obok 4 wejść mamy takie dziurki zrobione w tablecie, które można pomylić z głośnikiem, jednak jest to wbudowany czujnik wilgotności. Oczywiście głośniki również są wbudowane w tym tablecie, znajdują się z 2 stron tabletu, jednak znajdują się one na dole, po prawej i po lewej jego stronie. Od góry możemy zauważyć kolejny wbudowany czujnik, który odpowiada na przykład za pomiar natężenia światła. Jest on zlokalizowany u góry. Kiedy go zakryjemy, odczyty będziemy mieć na 0, więc łatwo sprawdzić, czy ten czujnik działa. Idąc dalej w lewą stronę, przesuwając się po górze tego tabletu, możemy znaleźć 2 wejścia, które są ukryte
zaślepką. Jedno z nich jest wejściem na kartę, a drugie jest wejściem mini HDMI. Czyli tablet ten możemy za pomocą odpowiedniej przejściówki czy kabla podłączyć do monitora interaktywnego i nauczyciel robiący doświadczenie, posiadający nawet jedno takie urządzenie, może demonstrować całej klasie, co się właśnie dzieje, przerzucając obraz na tablicę multimedialną. Kolejnym wejściem jest wejście słuchawkowe, gdzie możemy podłączyć jackiem słuchawki i po lewej stronie na bocznej ściance znajduje się wejście do ładowania tableta. Jest to wejście USB. Dobrze, omówiłam Państwu budowę tabletu. Teraz wróćmy znów na chwilkę do naszej prezentacji. Mamy kilka wbudowanych czujników, dokładnie 10 w naszym tablecie, więc nie musimy posiadać dodatkowych zewnętrznych czujników, żeby z tego tabletu korzystać. Tak jak wspomniałam, jest to tablet, który ma pełną funkcjonalność tego urządzenia, czyli posiada wbudowany system Android. Jeżeli chcemy korzystać z innych aplikacji, które działają na tym systemie, wystarczy je tak naprawdę pobrać ze sklepu Play i będą one działały, jeśli oczywiście nasza wersja Androida jest kompatybilna z aplikacją, którą chcemy pobrać. Co ważne i o czym już wspomniałam i co już zaprezentowałam, mamy zewnętrzne czujniki. W większości czujniki te mają postać takich prostokątnych kostek, które z jednej strony mają wejście na kabelek, który podłączamy z jednej strony do czujnika, z drugiej strony do splittera bądź do naszego zewnętrznego urządzenia, jakim jest tablet bądź LabMate 2. Nie wszystkie oczywiście czujniki wyglądają w ten sam sposób i są takimi kosteczkami, ponieważ część z nich posiada przykładowo dodatkowe kable. Czujnik, który tutaj prezentuję, mierzy nam wolty, posiada dwa wyjścia, dwa metalowe kabelki, które podłączając do odpowiedniego plusa i minusa możemy zbadać wartościowość danego przedmiotu, czy też baterii. Część czujników ma też niestandardowe kształty, tak jak fotobramka, gdzie wejście do kabla znajduje się na jej górze tak naprawdę i też widać, że ma ona inny kształt, nie jest kwadratowym, nie jest prostokątem tak naprawdę, tylko ma kształt takiej oto brameczki. Dodatkowo warto wspomnieć, że nie każdy czujnik wymaga podłączenia po kablu. Czujnik, który prezentowałam jako pierwszy przy okazji mówienia o splitterze, czujnik temperatury, ma już ten kabel wbudowany, więc na końcu czujnika ten kabel jakby od niego odchodzi, więc tutaj nie potrzebujemy dodatkowego kabla. Oczywiście kupując dany czujnik, zawsze ten kabel znajduje się w komplecie, tak żeby mieli Państwo kompletne rozwiązanie. Tych czujników jest ponad 50, są różne od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od tego, co dany nauczyciel chce mierzyć, może wybierać dowolnie spośród wszystkich dostępnych czujników. Również, o czym warto powiedzieć, pogrupowaliśmy czujniki na 3 przedmioty: chemię, biologię, fizykę. I są one do kupienia w zestawach właśnie związanych z tymi 3 przedmiotami. Więc jeżeli któryś z nauczycieli decyduje się na zakup takiego urządzenia, bądź chce poprosić dyrektora, bądź dyrektor się decyduje na zakup takiego urządzenia do szkoły, może wybrać przygotowany przez nas zestaw czujników do danego przedmiotu. Zostały one tak dobrane, by dzięki nim zrobić jak największą ilość ćwiczeń podanych w podręcznikach, o których powiem w kolejnych minutach mojej prezentacji. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Tutaj chciałabym Państwu powiedzieć, jak zainstalować aplikację, jeśli nie posiadamy tabletu 3, jednak nasze zewnętrzne urządzenie. Żeby Państwu lepiej pokazać, jak można to zrobić, pokażę teraz Państwu mój ekran tabletu. Proszę mi dać sekundkę. Tak on właśnie wygląda. I teraz co robimy? Żeby zainstalować aplikację, którą jest MiLab, musimy ją pobrać ze sklepu Play.
Oczywiście w tablecie Plus 3, który Państwo kupują, ta aplikacja jest już preinstalowana, więc nie ma potrzeby jej pobierania. Jednak tak jak mówiłam, przy zakupie LabMate'a, czyli zewnętrznego datalogera, trzeba taką aplikację pobrać na urządzenie, z którego będziemy tak naprawdę podczas zajęć korzystać. Aplikacje te są do pobrania za darmo w sklepie Play. Po prawej stronie znajduje się ikonka tego sklepu Play. W każdym urządzeniu jest ona w innym miejscu, tak naprawdę się znajduje. Chciałabym tylko pokazać Państwu, jak ona wygląda. Jeżeli zobaczą Państwo i nie mieli wcześniej z nią do czynienia, być może Państwo lepiej zapamiętają. I teraz jak należy pobrać tą aplikację? Wchodzimy w sklep Play, klikając na tą ikonę. Ten sklep nam się oczywiście otworzy. Pojawi się pole wyszukiwania, czyli u góry mamy lupkę z opisem szukaj aplikacji i gier. W naszym przypadku będziemy szukać aplikacji MiLab, więc naciskamy w miejscu, gdzie jest opis szukania i wpisujemy nazwę naszej aplikacji. Następnie naciskamy lupkę, która nam tą aplikację wyszuka. Podpowiada nam się szereg aplikacji. Nas interesują pierwsze 3 tak naprawdę, czyli MiLab, MiLab X i Einstein World. Jaka jest różnica między tymi aplikacjami? Pierwsza z nich jest przeznaczona głównie na tablety, druga na telefony komórkowe, a Einstein World jest platformą, na której nauczyciele czy też osoby korzystające z tego sprzętu dzielą się czy to swoimi pomysłami, czy doświadczeniami, bądź materiałami, jakie przygotowali. Czemu są 2 aplikacje na tablet i na telefon? Z tego względu, że telefony komórkowe, smartfony mają mniejsze jednak przekątne niż tablety. Dlatego, żeby aplikacja była bardziej czytelna, stworzono jej wersję na telefon komórkowy, gdzie wygląda ona wizualnie troszkę inaczej, bardziej przejrzyście, żeby tak dużo rzeczy się nie wyświetlało na ekranie, zostały one poukrywane, żeby łatwiej było korzystać. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystać ze standardowej wersji MiLaba na telefonie. Ja też z takiej wersji korzystam i ją Państwu przedstawię. I teraz tak, jeśli mamy odnalezioną naszą aplikację, wybieramy ją, naciskając na nią. Ja mam na tablecie tą aplikację już zainstalowaną, dlatego pojawia mi się ikonka odinstaluj i otwórz. Natomiast na urządzeniach, gdzie tej aplikacji nie ma zainstalowanej, będzie opcja zainstaluj. Ok, aplikacja będzie nam się instalować. Teraz ja pokażę Państwu, w jaki sposób można ją odnaleźć. Ona powinna nam się zainstalować i dodać jej ikonka gdzieś na pulpicie, bądź tutaj na dole, bądź w miejscach gdzieś obok. Jest to taka biała kolba z wykresem na niebieskim tle. To jest nasza aplikacja. Żeby z niej korzystać, wystarczy nacisnąć na nią i przy pierwszym otworzeniu tej aplikacji u Państwa zapewne pojawią się informacje i pytania, czy udzielić dostępu do multimediów, zdjęć, aparatu. Prosiłabym o zaznaczenie tak. Dzięki temu aplikacja będzie działać bez zarzutu i będzie miała możliwość korzystania z wszystkich czujników. Przejdźmy na sekundę do prezentacji, którą dla Państwa mam. Omówiliśmy właśnie instalację aplikacji na zewnętrznych urządzeniach. Teraz omówimy to, co się w tej aplikacji tak naprawdę znajduje. Tutaj mam zdjęcie poglądowe w wersji angielskiej, jednak mój tablet jest w wersji polskiej i każdy tablet można na język polski ustawić i ta aplikacja również będzie po polsku. Jest to taki poglądowy obraz i wykres, jaki możemy otrzymać właśnie w tym oprogramowaniu. I zaczynając od początku, pierwszą główną częścią aplikacji są czujniki. Teraz pokażę Państwu, jak to wygląda w takim realnym programie. Po lewej stronie
znajduje się lista czujników, którą w tym momencie przesuwam. Każdy czujnik jest opisany. Na liście obecnie znajdują się tylko te czujniki, które są wbudowane w nasz tablet. Żeby z takiego czujnika skorzystać, po lewej stronie znajduje się kółeczko. Jeśli naciśniemy na nie, pojawi się ptaszek. To oznacza, że z tego czujnika będziemy korzystać w tej chwili. Możemy taki czujnik odznaczyć, zaznaczyć czujnik temperatury i wtedy korzystamy z czujnika temperatury. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaznaczyć tych czujników więcej. Możemy oczywiście korzystać z wszystkich czujników, które mamy dostępne w naszym tablecie. Natomiast co zrobić, jeśli chcemy korzystać z zewnętrznego czujnika? Po pierwsze, musimy do tabletu, który mamy, taki czujnik podłączyć. Skorzystamy z czujnika temperatury, który mam pod ręką. Do któregokolwiek wejścia podpinamy ten oto czujnik. OK. I teraz Państwu pokażę, co się dzieje w oprogramowaniu, gdy taki czujnik zostanie podłączony. Dobrze, więc co dzieje się z naszym oprogramowaniem, gdy podłączymy taki czujnik? Proszę spojrzeć w lewą stronę, tutaj gdzie mamy całą listę czujników, kilka z nich jest zaznaczonych. I gdy teraz podłączę czujnik temperatury, pojawi on nam się na pierwszym miejscu tej listy. Jeszcze raz odłączę ten czujnik, który nam za sekundkę zniknie i podłączając go znowu do naszego tabletu, znów pojawi się na górze listy. Ważne jest to, że w tym tablecie jest już wbudowany czujnik temperatury, który w tym momencie jest na trzecim miejscu i jest oznaczony na różowo. Jak rozróżnić te czujniki? Czy to jest czujnik wbudowany, czy zewnętrzny? Jest to opisane. Czyli wszystkie czujniki wbudowane mają opis wbudowany. Kiedy temperatura zewnętrzna jest podłączona, nie mamy tutaj żadnego dodatkowego opisu i dzięki temu wiemy, że korzystamy z zewnętrznego czujnika. Powiedziałam już Państwu, że każdy z tych czujników jest tutaj oznaczony kolorem. Każdy z nich jest oznaczony innym kolorem i dodatkowo na tym kółeczku jest to kółko z kołem zębatym. Czemu ono tam się znajduje i czemu tam jest? Są to ustawienia czujnika, tak zwana kalibracja. I żeby powiedzieć, o co w niej chodzi, wejdźmy w czujnik temperatury, czyli naciskamy na to koło zębate. I jak teraz widać, pojawia nam się dodatkowe okno dialogowe. Mamy w nim do wyboru 3 skale mierzalności temperatury, czyli stopnie Celsjusza, Fahrenheita i Kelvina. W zależności od tego, jakie wymagania ma dla nas doświadczenie, czy jak chcemy przeprowadzić dane doświadczenie, wybieramy interesującą nas skalę. Jak to zrobić? Wystarczy nacisnąć suwak i przesunąć go w lewo bądź w prawo. Ważne jest to, że zawsze musi być wybrana jedna ze skal. W tym momencie nie możemy odłączyć stopni Celsjusza, ponieważ oznaczałoby to, że w ogóle nie chcemy korzystać z tego czujnika. A jakby domyślnie urządzenie wie, że jeżeli mamy to urządzenie, mamy podłączony czujnik, to znaczy, że chcemy z niego korzystać i przeprowadzać badania. Oczywiście możemy korzystać ze wszystkich 3 skal naraz. Nic nie stoi na przeszkodzie. Tylko tak jak mówię, minimalnie musimy wybrać jedną ze skal. Jak wyjść z tego okna dialogowego do poprzedniego widoku? W miejscu zewnętrznym, czyli w każdym miejscu poza tym oknem dialogowym, wystarczy nacisnąć i znów wracamy do głównego okna naszego tabletu. Dobrze, przejdźmy zatem do przeprowadzenia pierwszego eksperymentu. Proszę zwrócić uwagę na lewy górny róg. Mamy tutaj takie puste białe pole, w którym po rozpoczęciu eksperymentu pojawi nam się jego nazwa. Domyślnie będzie to data i godzina wykonania eksperymentu. Tutaj mamy teraz zielone puste pole. Po przeprowadzeniu
eksperymentu będą nam się pojawiać kolejne jego zapisy. Co zrobić, żeby rozpocząć taki eksperyment? Po pierwsze musimy mieć wybrany jakikolwiek czujnik. Ja zostawiłam jedynie czujnik temperatury, żeby po prostu był jeden. Będzie na nim ładnie widać, jak się zmienia ta temperatura w czasie i będzie mi łatwo nim sterować. Żeby rozpocząć eksperyment, wystarczy nacisnąć przycisk play, czyli ten trójkącik w lewym górnym rogu. Po rozpoczęciu eksperymentu ten trójkącik zmieni się w kwadrat i po jego naciśnięciu ponownym będziemy mogli eksperyment zakończyć. A więc startujemy eksperyment. Ja teraz zacznę pocierać ten czujnik temperatury, co spowoduje, że ta temperatura wzrośnie, co już jest widoczne. W momencie, w którym przestanę pocierać czujnik, ta temperatura zacznie nam powoli spadać, ponieważ czujnik ten zacznie nam się ochładzać. I cały czas teraz ten eksperyment trwa do momentu, kiedy nie skończy się czas zadany na eksperyment, w tym przypadku 50 sekund, lub gdy nie naciśniemy przycisku kwadratowego w lewym górnym rogu. Po naciśnięciu eksperyment się kończy. Prosiłam Państwa o zwrócenie uwagi na tą lewą górną część koło przycisku play. W tym momencie właśnie widać, że nasz eksperyment otrzymał nazwę dzisiejszej daty i godziny, a poniżej pojawiła się cyferka 1. Co to oznacza ta jedyneczka? Że był to pierwszy wykonany pomiar. W momencie, w którym naciśniemy znów play, koło jedynki pojawi się dwójka i będzie to oznaczało, że przeprowadzamy drugi pomiar w tym właśnie konkretnym doświadczeniu. Znowu możemy to zatrzymać, możemy wykonać kolejny pomiar. Teraz się pojawi trójka i to będzie znów pomiar w danym doświadczeniu. Tych pomiarów możemy wykonywać naprawdę sporo. Tak naprawdę tyle, ile tego potrzebujemy, więc może ich być nawet 50. Żeby przemieszczać się między tymi kolejnymi pomiarami, wystarczy nacisnąć cyfrę 1, 2 bądź 3 i widzimy kolejne wykresy temperatur, których dokonaliśmy. Jak już wspomniałam, nazwa eksperymentu zapisuje się automatycznie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy ją mogli zmienić. Po naciśnięciu i wybraniu tego pola możemy przejść do zmiany nazwy tego eksperymentu. Pojawi nam się na naszym tablecie klawiatura odpowiednia czy to do tabletu, czy do naszego urządzenia. Wtedy możemy skasować tą domyślną nazwę i to doświadczenie zapisać. Ok, rozwijmy sobie jeszcze raz legendę i wszystkie czujniki i zaraz usunę eksperymenty, które obecnie przeprowadzaliśmy, żeby mieć czyste pole i opowiedzieć Państwu więcej o górnych przyciskach, które w tym momencie są wyszarzone, a które będą się podświetlały po wykonaniu danego eksperymentu. Wykonajmy więc teraz chwilowy pomiar temperatury, żeby mogły nam się właśnie te przyciski zaczernić. Pierwszy z tych przycisków, strzałka w dół, informuje nas o tym, że dany eksperyment możemy zapisać. Po naciśnięciu tego przycisku pojawiają nam się kolejne dwa przyciski, których możemy użyć. Zaczniemy od tego po prawej stronie. On jest zapewne Państwu znany z mediów społecznościowych, czyli udostępnianie. Możemy udostępniać dane przez różne nośniki, czy to e-mail, czy Bluetooth. Ok, żeby wrócić do głównego widoku i wyjść z tego okna dialogowego, wystarczy nacisnąć gdziekolwiek poza tym oknem w naszym tablecie. Kolejnym przyciskiem, który mamy w tym momencie dostępny, jest taka kartka ze strzałeczką i ona pozwala na otwarcie naszych danych w aplikacji Excel. Po naciśnięciu przycisku Otwórz dane, otwierają nam się te dane w Excelu. Co ważne, są one w formacie CSV, czyli to jest ten plik rozdzielony przecinkami. Więc jeżeli chcemy mieć każdą daną
innej kolumnie, musimy je sobie porozdzielać. Jeżeli chcemy z tego okna dialogowego wrócić do tego, co widzieliśmy, wystarczy nacisnąć strzałkę w lewo, która pozwoli nam wrócić do eksperymentu. Przycisk okrągły z X jest to usuwanie eksperymentu. W tym momencie nie chcemy go usuwać, więc naciskamy anuluj. Natomiast nowa kartka z plusem jest to rozpoczęcie nowego eksperymentu. Poprzedni eksperyment zapisuje nam się w archiwum, więc po rozwinięciu strzałki pojawią nam się zapisane eksperymenty. Przejdźmy teraz do głównego okna, o którym mówiłam tutaj. W tym oknie pojawiają nam się odczyty danych czujników. W tym momencie trwa eksperyment, więc nie za wiele możemy z tym oknem zrobić. Możemy jedynie obserwować, jak się tutaj zmieniają odczyty. Jednak gdy eksperyment się zakończy, bądź gdy sami go zakończymy, możemy ten wykres przybliżać bądź oddalać. Robimy to za pomocą 2 palców. Przysuwamy, rozszerzając je po ekranie, oddalamy, jeśli je do siebie zbliżamy. Możemy tylko przybliżać i oddalać ten wykres, kiedy eksperyment nie jest w toku. Kiedy eksperyment trwa, niestety nie mamy możliwości edycji, przesuwania czy oddalania. Czasem to jest kłopotliwe, kiedy skala, której pracuje domyślnie tablet, jest o wiele większa niż odczyty, które mamy. Dokładniej rzecz ujmując, przykładem może być użycie woltomierza, który podłączamy, on ma zakres plus minus 25. Kiedy go podłączymy, skalę na naszym tablecie będziemy mieć właśnie od plus do minus 25 V. I kiedy podłączymy ten woltomierz przykładowo do pomarańczy, w której są wbite odpowiednie miedziane i cynkowane śruby, zobaczymy, że tam praktycznie nic się nie dzieje do momentu, kiedy skala w tablecie się nie zmieni. Po pewnym czasie, kiedy tablet zobaczy, że odczyty maksymalne są na około 1, ta skala automatycznie nam się zmieni na plus minus powiedzmy około 5. Wtedy będą te odczyty lepiej widoczne, będą widoczne skoki tych pomiarów dokonywane w jednostce czasu i to, co tam się tak naprawdę dzieje, bo wiadomo, że jeżeli ruszymy dłonią, to ten skok tego odczytu może nastąpić. Więc wtedy ta skala jakby się sama ustawia, nie mamy możliwości powiększenia jej w czasie trwania tego eksperymentu, czyli pomiaru danej wartości. Wróćmy znów do oprogramowania i wróćmy do przycisku, który również mamy na górze koło omówionych przed chwilą innych przycisków. Jest to przycisk funkcji. Czemu on jest dla nas przydatny? On jest przydatny dla nauczycieli, którzy chcą wykonywać doświadczenia bądź mają pomysł na wykonanie pewnych obliczeń przy użyciu tego grafu, który mamy stworzony. Żeby lepiej to zobrazować, przeprowadzimy doświadczenia, gdzie podniosę temperaturę, byśmy mieli dokładny wykres, ponieważ pokażę Państwu, jak działa jedna z funkcji, która moim zdaniem jest bardzo przydatna na zajęciach fizyki i chemii, ponieważ uczniowie dostają gotowe cyfry, które można podstawić do wzoru i dzięki którym mogą dokonać obliczeń. I teraz po zakończeniu eksperymentu, kiedy możemy już pracować na wykresie, możemy zaznaczyć na nim dowolny punkt. Jak to zrobić? Po prostu palcem zaznaczamy interesujące nas miejsce na wykresie. Może to być w dowolnym miejscu. Tym punktem po naciśnięciu jego możemy przesuwać, co też za chwilkę pokażę. Jednak skupmy się teraz na przycisku, który chciałam mówić. Po naciśnięciu go otwiera nam się cała lista rozwijana różnych funkcji, czy to matematycznych, czy to działań matematycznych. To, o czym chciałam powiedzieć, co jest według mnie jedną z najważniejszych opcji, jest to opcja statystyka, jest to funkcja trzecia od dołu. Po naciśnięciu jej otrzymujemy najważniejsze dane dotyczące danego wykresa. Jest to maksimum, minimum, średnie i mediany. W tym przypadku chciałabym, żeby Państwo zwrócili uwagę na minimum, które jest w okolicach 24,5 stopnia. Żeby wyjść z tego okna dialogowego, tak jak poprzednio, naciskamy
na dowolne miejsce poza tym oknem dialogowym. Powiedziałam, że możemy zaznaczyć 1 punkt, ale możemy zaznaczyć 2 punkty na danym wykresie, którymi też dowolnie możemy sterować, czy to jednym, czy drugim. Teraz, jeśli wejdziemy w statystykę, możemy zauważyć, że minimum mamy ponad 32 stopni. Dlaczego? Jeśli zaznaczamy 2 punkty na danym wykresie, zawsze te wszystkie dane statystyczne są mierzone od do. Czyli średnia jest wyciągana od pierwszego zaznaczenia do drugiego zaznaczenia, tak samo minimum i maksimum. Jeśli mamy 1 punkt, wtedy te minimum, maksimum czy średnia jest liczona dla całego wykresu, czyli od miejsca zerowego do ostatniego naszego pomiaru. Żeby wyjść z tego okna dialogowego, znów naciskamy w dowolnym miejscu poza tym oknem dialogowym. Jeśli jesteśmy już przy wykresie, warto wspomnieć o tym, że oprogramowanie zawsze domyślnie chce, żeby jakakolwiek forma prezentacji danych była pokazana na tablecie. Tak samo jak mieliśmy do czynienia przy kalibracji czujnika, że nie mogliśmy wyłączyć wszystkich temperatur, zawsze jedna musiała być zaznaczona. Podobnie jest przy prezentacji danych. Na dole tabletu znajduje się kilka dodatkowych przycisków. Pierwszy jest przycisk taki domek. Pozwala nam na chowanie całej legendy, ilości czujników czy kolejnych pomiarów w takiej formie paska górnego. Również wszystkie inne dodatkowe informacje pojawiają nam się na górze. Drugi przycisk jest to przycisk naszego wykresu, którego jednak po naciśnięciu nie możemy wyłączyć. Ma to związek z tym, o czym przed chwilką powiedziałam, czyli że urządzenie chce, żeby zawsze następowała jakaś prezentacja danych. I mamy możliwość wyłączenia tego wykresu, ale jedynie jeśli naciśniemy tabelkę, która jest trzecim przyciskiem, wtedy dane pokazują nam się w formie tabelarycznej i możemy wyłączyć nasz wykres. Ponieważ mamy przedstawione dane w innej formie, jednak te dane przedstawione są. Jeśli teraz naciśniemy znów na ten wykres, on się nam pojawi po prawej, ponieważ jakby ma mniejszy priorytet, bo został wyłączony. Jeśli wyłączymy tabelę, wszystko wraca nam do normy i mamy ten wykres w całej okazałości. Czwartym przyciskiem, który znajduje się na dole, a który jest trzecim przyciskiem pozwalającym na przedstawienie danych, są forma takich kilku wykresów. Pierwszy mamy wykres, którego wskazówka przesuwa się jak w zegarze. W tym momencie nie trwa żadne doświadczenie, więc ta wskazówka jest stała. Jednak gdy rozpoczniemy pomiar i zaczniemy podnosić temperaturę, wraz ze wzrostem tej temperatury na wykresie po lewej również tutaj zacznie ona wzrastać. Podobnie widzimy, że na wykresie poniżej, takim słupkowym, ta temperatura również wzrasta, a w momencie, w którym przestanę pocierać, będzie spadać. To samo mamy przedstawione w postaci cyfrowej. Poniżej natomiast ze względu, że jest tylko jeden czujnik przedstawiony, jakby on nam zabiera 100%, więc ten wykres jest całkowity. Po zakończeniu eksperymentu oczywiście wszystko ustala się na takich ilościach, na jakich zakończył się eksperyment. Jeśli odznaczymy to pole, znów nie mamy tych danych zaprezentowanych. Kolejnym przyciskiem jest przycisk lokalizacji. Po naciśnięciu go pojawia nam się mapka świata, a następnie możemy się przybliżyć do naszej obecnej lokalizacji. W tym momencie widzą Państwo, skąd dla Państwa nagrywam dzisiejsze szkolenie. Jesteśmy we Wrocławiu, niedaleko Parku Stanisława Tołpy. Jest to o tyle przydatne, że jeżeli dzieciaki wykonują doświadczenia w różnych miejscach, na przykład w lesie, mogą one po prostu taką mapkę jako screen dołączyć. Czyli wystarczy zrobić zrzut ekranu, następnie wyciąć tą mapkę i nauczyciel może mieć w takiej pełnej dokumentacji danego eksperymentu, gdzie ten eksperyment został przeprowadzony, więc gdybyśmy byli w parku
i robili pomiary temperatury i na przykład wilgotności, nauczyciel też miał potwierdzenie, że ten dzieciaczek z tego parku właśnie te dane posiada. Możemy oczywiście tą lokalizację wyłączyć i kolejnym przyciskiem, taką kredką, są notatki. Notatki możemy tworzyć, kiedy naciśniemy na to żółte pole i możemy zapisywać ważne dla nas informacje, nasze spostrzeżenia, to co udało nam się zaobserwować, bądź jeśli nauczyciel prowadzi dodatkowe wyjaśnienia do danego eksperymentu, to co powiedział możemy w formie notatki sobie zapisać. Ważne jest to, że możemy włączyć wszystkie pola naraz. Z tym, że one muszą zmieścić się jakby na ekranie tego tabletu, więc są odpowiednio zmniejszane. Tak jak widać to najlepiej na przykładzie notatek. Mamy mniej linijek tego dostępnych do pisania, jednak oczywiście można je przewijać, jeżeli tekst wyjdzie nam poza tą ramkę. Dwie ostatnie funkcje, dwa ostatnie przyciski, o których chciałam powiedzieć, to jest ten przycisk z literką i ze znakiem zapytania. Przycisk z literką i przydaje nam się, jeśli mówimy o serwisie tych urządzeń, bądź jeśli producent wypuści nową wersję oprogramowania. Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasza wersja jest aktualna, wystarczy nacisnąć na ten przycisk. Pojawi nam się informacja, jaką wersję oprogramowania posiadamy. I znów, żeby wyjść z okna dialogowego, naciskamy w dowolnym miejscu poza oknem dialogowym. Natomiast przycisk z znakiem zapytania opowiada nam i podpisuje przyciski i miejsca na tablecie, o których przed chwilą mówiłam. Czyli mamy opisane w bardzo ogólny sposób, gdzie mamy czujniki, gdzie możemy pracować z plikami, gdzie możemy przedstawiać dane w różny sposób. Naciskając w którymkolwiek z tych miejsc, które zostało opisane i zaznaczone, otrzymujemy bardziej szczegółowe informacje. Żeby te informacje ukryć, naciskamy na pole, które nie zostało opisane, nie zostało zaznaczone, czyli na przykład w tym przypadku pole z wykresem i wracamy do pierwotnego stanu tego, jak wyglądała ta aplikacja. Wróćmy więc do prezentacji, którą dla Państwa przygotowałam. Wyświetlone na slajdzie zostały te elementy, które zostały omówione. Tak jak mówiłam na początku tego szkolenia, mamy również dostępne podręczniki dla nauczycieli. Są to 4 podręczniki do biologii, chemii, fizyki i nauk przyrodniczych. Na slajdzie zostały wymienione przykładowe doświadczenia, które można znaleźć właśnie w tych książkach. Włączę w tym momencie obraz, żeby Państwo mnie mogli widzieć i opowiem trochę więcej o tych właśnie podręcznikach. Te podręczniki zostały przygotowane tak, żeby jak najłatwiej było nauczycielowi z nich korzystać. Więc w spisie treści można wyszukać odpowiedni czujnik oraz eksperymenty, które są z tym czujnikiem związane. Więc jeżeli nauczyciel omawia jakieś zagadnienie, może je znaleźć w tym podręczniku, otrzymuje gotowy spis potrzebnego sprzętu i również opis, jak należy wykonać to dane doświadczenie. Te podręczniki są do pobrania za darmo w formie PDF ze strony laboratoriumszkolne.pl. Również można je nabyć, oczywiście to już jest odpłatnie, w wersji drukowanej i papierowej. Podręczniki są o tyle przydatne, że skracają czas przygotowania nauczyciela do danych zajęć, ponieważ jest w nich opisany cały spis sprzętu potrzebnego do takiego doświadczenia, przebieg, również merytoryka takiego doświadczenia, czyli co ono ma na celu. Czyli tak naprawdę czego dzieci nauczą się podczas wykonywania takich doświadczeń i przeprowadzania takiego doświadczenia. Również tam jest opisana kalibracja danego czujnika, który będziemy wykorzystywać, ustawienie czasu i ilości próbek. Przy każdym doświadczeniu wygląda to trochę inaczej i tam nauczyciel dostaje kompleksowy opis tego, co należy zrobić. Dlatego przygotowanie do lekcji zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy przeczytać, co będzie potrzebne i co trzeba wykorzystać. Zestawy czujników, o których też mówiłam wcześniej podczas tego szkolenia, zostały tak dobrane, żeby jak najwięcej doświadczeń z tych książek wykonać w czasie lekcji.
Oczywiście nauczyciel też może wybierać czujniki według swoich potrzeb, bo na przykład uważa, że tych doświadczeń nie jest wystarczająco dużo lub chciałby dzieciakom pokazać jeszcze coś innego, bo nie ma pomysłu na inne doświadczenia. Wtedy takie pojedyncze czujniki również można nabyć, zakupić. Ewentualnie nie trzeba wcale kupować zestawu takiego czujników. Może każdy nauczyciel sobie wybrać swój zestaw, stworzyć swój zestaw, dobierając pojedyncze czujniki, które będą mu potrzebne podczas nauczania dzieci danego przedmiotu. I z mojej strony to wszystko. Chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w tym szkoleniu. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze nie raz. Przypominam o ankiecie, która została do Państwa wysłana w okienku czatu. Można tam ją wypełnić i bardzo serdecznie do tego zapraszam. Niezwykle nam to pomoże, kiedy otrzymamy informacje od Państwa, co się Państwu podobało i co możemy jeszcze dla Państwa zrobić. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie spotkamy się jeszcze raz. Mam nadzieję, że odpowiedziałam również na wszystkie Państwa pytania, które pojawiły się w czacie. Pytania, które zostały zadane, na pewno pomogą nam w rozwijaniu naszej strony czy kontakcie z nauczycielami. Będziemy wiedzieć, co jest dla Państwa istotne. A tymczasem żegnam się z Państwa, życzę miłego dnia i mam nadzieję, że to był dobrze spędzony czas razem ze mną. Do widzenia.